Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Dziś wraz ze mną Arkadiusz Rutyna, Rutus. Witam Was serdecznie. Przybyłem na zaproszenie sapera, bo oczywiście najwyższy czas, żeby pokazać użytkownikom Rutusa i nie tylko to, o czym większość obserwujący nasz rynek detektorów już wiedzą, czyli po prostu opowiedzieć o wersie NC, czyli nowym softie. Przy czym podkreślamy, że to jest jak gdyby zupełnie nowa platforma, dlatego że zmiany w oprogramowaniu są fundamentalne i to dużo dobrego i nowego wnosi do wartości użytkowych tego detektora. NC to znaczy? Nowa koncepcja. Nowa koncepcja. Arek, 3 zdania. Detektorami jak długo się zajmujesz? W sensie profesjonalnie, czy po prostu? Nie, po prostu. Ludzie tyle nie żyją, bo Ale ile? 30 lat? więcej, bo od lat 80. tak naprawdę. Od lat 80. A firma Rutus powstała mniej więcej? Tak, plus minus? 2001-2002 rok. Już nie pamiętam dokładnie. I pierwsze detektory zacząłeś wtedy? Tak, stosować. dokładnie. Pierwsze Rutusy się pojawiły na początku lat 2000. Czujesz teraz ten progres, jak cały czas leci progres, kiedy człowiek chwyta wiedzę, jest chłonny tej wiedzy i zaczyna chwytać, co z nią może robić, i to się wszystko przekuwa w sprzęt? Nie, no oczywiście, te pierwsze konstrukcje były dobre jak na tamte czasy, ale Versa to jest przepaść w stosunku do tych moich pierwszych konstrukcji detektorów, które Ale za były każdym razem, nawet w wersie, czujesz, siedząc przy jakimś rozwiązaniu jakiegoś, nie wiem, algorytmu, jakiegoś zadania, jakiejś funkcji, że non-stop człowiekowi coś nowego do głowy wchodzi. Wchodzi do głowy, bo trzeba prowadzić porządne obserwacje, tak? Trzeba prowadzić badania tego, co jak detektor działa na obiektach, tak? To są takie rzeczy, na których się skupiam od 2-3 lat, bo to są naprawdę bardzo fajne, ciekawe wnioski można z tego wyciągnąć i potem wdrożyć je w praktycznym zastosowaniu. No i tak naprawdę Versa NC to już jest czas, kiedy pierwsze jakieś spostrzeżenia, aby zbudować taką platformę, to czas, kiedy już Atrex był na rynku i wtedy zaczął się lampka, że tak powiem, się zaświeciła, że coś trzeba innego zacząć robić, w innym kierunku, spróbować iść. Jak się pojawiła Versa z 40 kg, z częstotliwością 40 kg, no to cały czas trwały prace nad tym, żeby spróbować wejść w tą nową koncepcję identyfikacji, detekcji obiektów, o czym będzie ten film. Dokładnie. Ludzie pytają, czy detektor Rutus, jako detektor wielotrybowy, zwłaszcza Versa, czy jest dobry dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z detektorem? Owszem, zwłaszcza dla ludzi wnikliwych, którzy chcą iść coraz wyżej z wiedzą, jeżeli chodzi o detektory metali, chcą iść coraz wyżej z wiedzą, jeżeli chodzi o poszukiwania. Ten detektor jest dobry na sam początek przygody. Bo ma gotowe programy fabryczne, bo Versa NC z nowym oprogramowaniem jest czytelna, ma czytelne dźwięki, przyjazne dla użytkownika. Są gotowe programy zarówno na plażę, na pole, do parku i tak naprawdę osoba początkująca naprawdę nie musi tych programów modyfikować. Po prostu wyciąga detektor z pudełka Wszystko na i gotowo. zaczyna używać. Wraz ze wzrostem wiedzy i doświadczenia użytkownik Versy ma dużo możliwości modyfikacji zachowania detektora w różnych sytuacjach i w zależności od potrzeb, co jak gdyby powoduje, że z tym detektorem nie trzeba się rozstawać, tak? Kupujemy detektor dobry dla początkującego i detektor i użytkownik współgrają razem później przez długie lata wraz ze wzrostem doświadczenia i wiedzy użytkownika. Zapraszamy Was, bo możecie się teraz zapoznać z tym, co każdy i początkujący, i wnikliwy operator może sobie zmodyfikować w nowej platformie Versa NC. Którą oczywiście można po prostu wgrać. To nie jest nowy detektor Dokładnie. w sensie fizycznym, tylko tyle, że jest to nowe oprogramowanie, bardzo mocno rozwinięte i dlatego podkreślamy to, używając nazwy Versa NC. Do pobrania na stronie i teraz Wam się tutaj pojawia link. Dokładnie. Zaczynamy. Dokładnie, zaczynamy, ruszamy. Mamy 2 detektory Versa, obydwa na różnym oprogramowaniu. Tak, jeden na oprogramowaniu tym, który w tej chwili jest dostępny i który w tej chwili macie w swoich detektorach,
A drugie oprogramowanie to jest Versa NC 2.44 i chcemy pokazać, jak wiedza zdobyta w badaniach, jak detektory pracują na obiektach żelaznych, stalowych, pozwoliła zrobić detektor czytelniejszym na żelazie, poprawić dyskryminację, dać więcej informacji użytkownikowi o tym, co jest pod sondą, co po prostu użytkowanie tego detektora uczyni radykalnie skuteczniejszym. Skuteczniejsza detekcja. Skuteczniejsza detekcja. Dobra. Lepsza dyskryminacja. Zaczynamy od detektora. Zaczniemy od wersy na starym oprogramowaniu, czyli od wersy Na oprogramowaniu 1.71. Obydwa detektory będą ustawione dokładnie na tych samych ustawieniach, czyli 14 kHz, dyskryminacja 0, field gruntu 5, 6 tonów. I oczywiście głośność żelaza na 4, tak żeby było słychać, czy detektor, żeby było słychać tło od żelaza. I teraz pierwszy obiekt, duży kuty gwóźdź z dużym głubem. Versa na dotychczasowym oprogramowaniu sobie potrafi się odezwać, dać informację dźwiękową z koloru, co niedoświadczonego użytkownika może mylić. Doświadczony użytkownik oczywiście jest osłuchany z takim zachowaniem detektora, ale mamy odpowiedź w kolor. Następnie stare narzędzie ogrodnicze przerdzewiałe. Tutaj też jak najbardziej potrafi się odezwać w kolor. To dotychczasowe oprogramowanie. Połowa podkowy. No tutaj jest już piękny punktowy sygnał z koloru, rzeczywiście trudny do odróżnienia nawet dla doświadczonego użytkownika. Kolejny kuty gwóźdź. I tutaj na przykład mamy taką sytuację, że Versa na starym oprogramowaniu dotychczasowym po spunktowaniu odzywa się na łeb tego gwoździa. Tutaj rzeczywiście ta sytuacja może użytkownika zmylić. Ostatni fragment żeliwa, zapewne z jakiegoś starego naczynia popękanego albo rury kanalizacyjnej. I tutaj też rzeczywiście na słuch bardzo trudno odróżnić to od obiektu kolorowego. Wykres jest co prawda wygięty, ale informacja dźwiękowa raczej wskazuje na obiekt z metalu kolorowego. Prowadzę tutaj bardzo często te testy i dlatego wybór tych obiektów, bo to są obiekty, z którymi mają problem detektory metali. Tak. To są właśnie takie... Dobra. Co do obiektów, Artur tu ma rację. To są takie bardzo, po pierwsze, bardzo charakterystyczne obiekty, które znajdujemy na polach, a po drugie są to rzeczywiście wybrane obiekty, gdzie detektory mają problem z tego typu obiektami i to jest jak gdyby powszechnie znana wiedza, że kute gwoździe, fragmenty podków, czy też obiekty z płaskimi obiekty żelazne z płaskimi powierzchniami też sprawiają bardzo duży problem. I teraz Versa na oprogramowaniu, Versa NC na oprogramowaniu 2.44 i pokażemy, jaka jest różnica. Pokażemy to, że te nowe algorytmy rzeczywiście bardzo mocno zmieniają pracę detektora na żelazie. Ustawienia są te same, 14 kg, dyskryminacja 0, field gruntu 5, głośność żelaza damy na 3, ilość tonów 6. Jednoznacznie słychać, że to jest żelazo. Nie chce się detektor odezwać, nawet jak się odezwie, to jest to bardzo sporadyczne i taki wyjątkowo krótki dźwięk w tle, takie tylko pyknięcie. Cięty kolor jest. Cięty kolor, ale bardzo mocno cięty i to naprawdę jest radykalnie bardziej jednoznaczne niż w stosunku do ilości sygnału z żelaza. Dokładnie. Tu podobna sytuacja. Wystarczy machnąć troszeczkę szerzej. Jest to praktycznie jednoznacznie zdyskryminowane. A to jest obiekt bardzo trudny. To jest płaska, żelazna powierzchnia, gdzie detektory mają bardzo duże problemy z tego typu obiektami. Następnie podkowa. Pamiętaliśmy, że ona dawała sygnał kolorowy. Nie ma tego efektu. Praktycznie 99% machnięć to jest po prostu jednoznaczne żelazo.
gwóźdź, gdzie punktowaliśmy na łeb tego gwoździa i on dawał sygnał w kolor. Tutaj też widać, że te nowe algorytmy działają radykalnie lepiej. I kawałek żeliwa. Oczywiście to ten kawałek żeliwa potrafi się odezwać w kolor, ale w zależności od tego, jak ułożymy sondę, jak przypunktujemy, on zaczyna się przełamywać żelazem, czyli jest to sytuacja czytelniejsza niż w starym oprogramowaniu. Stare oprogramowanie jednoznacznie dźwięczało na kolor. Tylko wykres potrafił pokazać, że jest to obiekt stalowy. Tutaj dźwięk żelaza No tak, ale jak to najbardziej jest, ale to jest operator już musi... wnikliwy operator, jak przypunktuje, to usłyszy, że to jest żelazo, przy czym to jest obiekt wybitnie wredny. No tak, tylko że Ekstremalnie wredny obiekt, kawałek płaskiego żeliwa. wie, że ma, żeby coś powiedzieć o obiekcie, to tak, pierwsze co, musi się posiłkować audio, posiłkuje się wykresem w czasie i posiłkuje się numerem ID. I wypadkową tego wszystkiego wie, że to będzie żelazo, ale też po czasie nakopania się masy różnych i podobnych obiektów. Trzeba mieć doświadczenie, oczywiście, No tak. że tak, ale w tej chwili same dźwięki Radykalnie poprawiają czytelność i jak gdyby pomagają użytkownikowi podjąć szybką decyzję, czy coś jest żelazem, czy kolorem, czy to wykopywać, czy nie wykopywać. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi testami. Dokładnie. Tutaj chcesz zakopać co? Denarka. Mały Tak. denarek jagielloński. Tak, bo to taki ostatnio bardzo, bardzo mocny temat. I przy okazji o tych denarkach poopowiadamy za chwilę. Uwielbiam kopać te denarki. No i stąd właśnie też To jest- mamy dwie sztuki. Tej nie zgub, bo to jest wykopana przeze mnie na polu. Jak ty to zgubisz, ja to muszę zdać konserwatorowi. Kładę ją tutaj. Biegnę po drugą. Ten denarek to jest akurat ten z takich, nie wiem, no ja to nazywam takich śmieciowych denarków. Czyli nie dość, że jest mniejszej średnicy od takich standardowych denarków jagiellońskich, to dodatkowo jeszcze jest no, z takiego lichego srebra w stosunku do tego denarka na przykład takiego, którego akurat Arek sobie kupił w sklepie numizmatycznym. I to jest już, pokaż względem tego. Tak, jest w lepszym stanie. Średnica większa zawartość srebra, praktycznie czystsze srebro w stosunku do tego mniejszego, lichego. I co się w detektorze przekłada na identyfikację. Ten ma o wiele większą identyfikację, bo około 40-50, a ten około 20. Denarek denarkowi nierówny. Od tego trzeba zacząć, więc zawsze należy to rozumieć, tak? Że one nie są zawsze takie same. Dochodzi jeszcze kwestia gruntu. Grunt jest różny. Może być bardziej zmineralizowany, może być mniej zmineralizowany, więc to poszukiwanie denarków zawsze jest problematyczne. I najważniejsze, wiedza operatora. Wiedza operatora. Ale generalnie kierujmy się złotą zasadą, tak? Jak szukamy denarków, to częstotliwość wysoko. Nie na 8 kHz, nie na 10, 30 kHz albo Jak multifrequency jest taka możliwość. albo multifrequency low conductors, tak? Oczywiście. Tak. Narzędzie, którym poszukujemy tych denarków, no musi umożliwiać taki manewr, tak? Czekaj, bo jedna rzecz, bo ktoś może nie zrozumieć. Takie multi do niskich przewodników jest już w Atrexie, w programach Parkowych. Parkowo-monetowych. Czarne multi, Tak, czarne jest multi, czarne multi. czarne multi. To jest drugie multi zastosowane w Atrexie. Mówimy o tym, bo ktoś chyba nie zrozumiał i puścił taką plotkę, że Atrex ma tylko jedno multi do wody. Nie. Atrex ma dwa multi. Atrex ma dwa rodzaje multi. Ma multi do gruntów przewodzących, czyli tym multi szukamy na morskiej plaży, tym multi szukamy na podmokłych, torfowych łąkach, wszędzie tam, gdzie detektor się odzywa na grunt. Ma też multi do niskich przewodników i w Atrexie jest rozróżniane kolorami, niebieskie, czarne multi, tak? Nie jest to opisane w jakiś tam sposób literkami. W wersie NC mamy trzy rodzaje multi. Ale czekaj, a jeszcze Versa 1.71 ma te multi powielone, czyli
multiwodne oraz multi do niskich przewodników. Natomiast działa na innych częstotliwościach już, na o wiele wyższych częstotliwościach W stosunku do Atrexa. w stosunku do Atrexa, a Versa NC ma już 3 multi. Dokładnie. W wersji NC po pierwsze są 3 rodzaje multifrekwencji, czyli mamy multifrekwencji do gruntów przewodzących, mamy multifrekwencji do niskich przewodników, mamy multifrekwencji do wysokich przewodników i co najważniejsze, użytkownicy to zasugerowali, że rodzaj multifrekwencji nie jest związany z programem, tylko w programach polnych i parkowych użytkownik może sobie w dowolny sposób wybrać rodzaj multifrekwencji. Dokładnie. Multifrekwencji jest przywiązane tylko do programu w wypadku programów plażowych, bo tam musi być multifrekwencji wodne, tak? I wybór rodzaju multifrekwencji przez użytkownika mógłby powodować błędne użycie detektora. Dobra, zaczynamy test. Modny temat, czyli denarek. Jest tam zakopany i to tak naprawdę nie chodzi o to, na jakiej głębokości. No to jest plus minus tam kilkanaście centymetrów. Tak, około 12 cm jest zakopany w tej chwili ten denarek, ale to naprawdę nie o to chodzi, że to jest 12 cm. Nie chcemy nic nikomu tutaj teraz na siłę udowadniać. Natomiast chcę pokazać progres, rozwój koncepcji, rozwój oprogramowania. Nowej koncepcji. Tak, Versa na starym oprogramowaniu, częstotliwość 28 kg. Na takiej częstotliwości denarków szukamy. Szukanie na niskiej częstotliwości jest po prostu błędem użytkownika. Efekt będzie gorszy niż wtedy, kiedy użyjemy dobrej częstotliwości, czyli właśnie około 30 kg. 28,6, czułość 20, dyskryminacja 0, czyli wycięte żelazo. I najważniejsze filtry Filtr gruntu 5. I teraz stare oprogramowanie. Sygnał jest, ale bardzo niewyraźny, nieczytelny. Rzeczywiście to jest już kraniec możliwości starego oprogramowania. Zmieniamy detektor. Versa NC. Też pokażemy ustawienia, żeby trolle internetowe nie miały wątpliwości. 28 kg i 60. Czułość 20, wcale nie jest wyżyłowana. Mamy tu jakieś wredne zakłócenia elektromagnetyczne właśnie, które się skupiają na tych wyższych częstotliwościach, dlatego ta czułość jest 20. Dyskryminacja 0, filtr gruntu 5. No i tu jest sygnał jednoznaczny. Po prostu nie można tego nie kopnąć. Czytelność dźwięku, jakość detekcji, tu jest kolejny postęp. A mówię, na denarku, bo bardzo trudny obiekt i ostatnio taki modny. I to się lichy, zrobi. bardzo lichy denarek. I to ten lichy, ten bardzo słaby denarek, ten ładniejszy denarek z dwóch, którymi dysponujemy, jest tu u mnie na ręce. A ten słaby jest w ziemi. I ta detekcja jest po prostu jednoznaczna. Jest postęp. 2/3 czułości. Tak, 2/3 czułości, bo mówię, mamy zakłócenia elektromagnetyczne. Ja to napisałem w instrukcji. Nie jest najważniejsze to, żeby czułość ciągnąć do góry. Nie wszędzie się da, nie w każdych warunkach jest to możliwe, bo to są zarówno warunki te elektromagnetyczne, które wokół nas panują. Niestety człowiek nie ma żadnego zmysłu, który to odbiera, ale posiłkujemy się ekranem podglądu zakłóceń. Ustalamy sobie taką częstotliwość z zakresu nas interesującego, gdzie jest tych zakłóceń najmniej. Następnie ciągniemy czułość maksymalnie do góry, ale do granicy stabilności detektora. Błędem jest chodzenie na niestabilnym, rzężącym detektorze. Jeszcze raz, bo to jest, tu widać jednoznacznie postęp. Versa NC to nie tylko nowa detekcja, ale też bardzo ciekawe dwa panele. Panel detekcji i panel audio. Panel audio służy do tego, żeby użytkownik mógł sobie dostosować dźwięk do własnych oczekiwań. Oczywiście początkujący użytkownik wcale nie musi tego robić. Jest to wszystko skonfigurowane bardzo fajnie od razu na początku. Natomiast chciałbym pokazać dwie rzeczy z tego panelu, które są naprawdę bardzo fajne. Przede wszystkim długość dźwięku. Mamy tu ten obiekt, nasz zakopany denarek.
To jest dźwięk krótki, a może być długi. Dźwięk długi. Dźwięk krótki. Następną fajną rzeczą, która daje bardzo dużą plastyczność dźwięku, jest tak zwana modulacja. To akurat zrobimy na 50 groszówce. Oczywiście nie żelaznej, tylko tej, która jest nieżelazna. Duża odległość. Mała odległość. Zmienia się ton. Tą modulację oczywiście można podkręcić wyżej. W tej chwili ta zmiana tego tonu będzie wyraźniejsza. To jest taki bardzo niewielki pitch nałożony na tony. Daje naprawdę bardzo fajną plastykę głębokości zalegania obiektów. Oczywiście w tym panelu audio jest także dostępny dla użytkownika audio gain, czyli to co było w tej chwili w moich detektorach do tej pory. Jest wzmocnienie statyki, to też było. Dzięki temu w programach jednoczesnych można sobie dowolnie tą czułość statyki pod swoje potrzeby regulować. Także możliwości tworzenia dźwięku przez użytkownika są większe i wpływania na to, jak detektor brzmi. Panel audio omówimy bardziej szerzej, jak już siądziemy tam W ciepłym miejscu. w ciepłym miejscu przy kominku. Przy herbacie. I tak samo Wam wytłumaczymy, z czego się składa i dlaczego został stworzony panel detekcji. Dokładnie. Użytkownik decyduje. Tak, ale z zasady dźwięków długich nie zalecamy, aby używać ich w programach park. Tam, gdzie jest po prostu teren zaśmiecony bardzo mocno. Tam, gdzie jest teren zaśmiecony bardzo mocno, te dźwięki długie dla niewprawnego ucha mogą być nieczytelne. Ale w programach polnych, tam gdzie jest czysto, jak najbardziej długi dźwięk bardzo zwraca uwagę. Rzeczywiście zwraca uwagę, że ten obiekt tu jest. A osoby, które nie są przyzwyczajone do krótkich dźwięków, chociaż ja osobiście wolę krótkie, mogą mniej zwracać uwagę. Dźwięki krótkie, niemodulowane, bardzo dobrze Pracują w trybach jednoczesnych. w trybach tak. jednoczesnych. W trybach Tam nie ma jednoczesnych. co przedobrzyć, bo jeżeli za dużo nałożymy jakiś w takim trybie jednoczesnym modulacji na dźwięk, może dojść do sytuacji, że komuś, kto za dużo nagrzebie w tych ustawieniach, nie zna się, nie jest wychodzony w trybach jednoczesnych, zacznie mu się to zlewać po prostu. Tak, może w trybach przedobrzyć. jednoczesnych krótki dźwięk, zero modulacji. Naprawdę. Dokładnie. I wtedy detektor jest najbardziej czytelny, natomiast w trybach czysto dynamicznych jak najbardziej możemy używać modulacji dźwięku, czyli tej delikatnej zmiany wysokości tonu w zależności od odległości do obiektu w celu powiększenia czytelności głębokości obiektów. Bo Jeżeli wtedy chodzi- słychać, co jest płytko, co jest głęboko. Jeżeli chodzi o dynamikę, to bardzo duża możliwość konfiguracji się pojawiła dla użytkowników. Naprawdę. Tak. Będzie to tak duża możliwość i tak szerokie spektrum konfiguracji różnych, że na pewno serdecznie też zapraszam na forum Rutusa, aby się dzielić wynikami swoich doświadczeń i swoimi najlepszymi ustawieniami z innymi użytkownikami i budować różnego rodzaju dźwięki audio Dokładnie. w wersji NC. Dokładnie. Teraz już w domu i w cieple. Na szybko mówimy Wam funkcje bardzo ciekawe detektora. Właściwie dwa panele. Jeden panel detekcji oraz panel audio, który znajdziecie w menu Rutusa wersji NC. Pierwszy panel to panel audio. Panel audio znajdziemy pod ikonką głośności. Wciskając dłużej przycisk pinpointu wchodzimy w wewnętrzne ustawienia. I w panelu audio znajdziecie te oto bardzo ciekawe ustawienia. Pierwsze ustawienie to Szybkość dźwięku. Szybkość dźwięku widzieliście już na materiale. To daje to użytkownikowi możliwość dostosowania długości dźwięku do własnych preferencji. Jedyne zastrzeżenie jest takie, o którym już mówiliśmy, żeby długich dźwięków, czyli niskich szybkości nie używać na miejscach ekstremalnie zaśmieconych. Natomiast na polach
na miejscach, które nie są ekstremalnie zaśmiecone, no to tutaj użytkownik ma dowolność formowania tego dźwięku, tej długości dźwięku pod przyzwyczajenie, pod ucho, pod swoje preferencje. Kolejna funkcja. Twardość dźwięku. Twardość dźwięku. Twardość dźwięku jest to funkcja, która dla wprawnego ucha daje informację o tym, czy obiekt jest płytko czy głęboko, tak? W momencie, kiedy mamy wysoką twardość, to czas narastania głośności dla obiektów płytkich jest inny niż dla obiektów głębokich. I dzięki temu możemy słyszeć, czy obiekt jest płytki czy głęboki. Jest to w summa summarum bardzo ważne przy użytkowaniu detektora. Ta informacja o tym, czy coś leży płytko czy głęboko, daje taką plastykę poszukiwań. Najbardziej chyba taką uplastyczni ten detektor. Trzecia funkcja audio, czyli Modulacja. modulacja. I modulacja jest tą funkcją, którą słychać radykalnie wyraźniej, bo ucho ludzkie bardziej odbiera zmianę tonu, zmianę częstotliwości niż zmianę głośności. Widzieliście to na materiale. Modulacja jest to taki bardzo niewielki pitch, czyli zmiana dźwięku, zmiana w częstotliwości dźwięku w zależności od odległości sondy od obiektu. Od mocy sygnału. Od siły sygnału, od odległości przedmiotu od obiektu. I to daje bardzo wybitnie dużą plastykę, dużą informację o tym, jak głęboko znajduje się obiekt. Słyszeliście na tym Na materiale. W materiale, w terenie. Kolejna funkcja to wzmocnienie audio. I tutaj jak najbardziej posłuchałem się sugestią użytkowników Wersy, że ta funkcja nie powinna być ukryta, tylko powinna być tak samo jak w Atrexie i w innych poprzednich Rutusach dostępna do Pełnej regulacji. Przez użytkownika. Funkcja znana, więc chyba szerzej nie trzeba jej opowiadać. Wiadomo, wzmocnienie audio pozwala na podgłośnienie tych sygnałów, które są od głębokich obiektów, czyli które są ciche. A wzmocnienie audio po prostu wyciąga wszystkie te ciche dźwięki do góry. I ostatnią funkcją w panelu audio to jest Wzmocnienie statyki. Wzmocnienie statyki jest to funkcja znana już z poprzednich Rutusów, znana z Atrexa, znana z Altera 71. Ona służy do tego, żeby regulować sobie czułość kanału statycznego w programach jednoczesnych. I oczywiście użytkownicy tutaj też zasugerowali, żeby ta regulacja pojawiła się, żeby była dostępna w Wersie, dlatego że po prostu użytkownicy mają różne oczekiwania co do tego, jak ma się zachowywać kanał statyczny w trybie jednoczesnym. kolejna rzecz, już chyba najmocniejsza, to cały panel, Właściwości detekcyjnych, tak jest, który znajduje się pod filtrami gruntu. Wchodzimy do niego analogicznie jak do panelu audio, czyli naciskamy przycisk pinpoint, przytrzymujemy na sekundę, wchodzimy do panelu właściwości detekcyjnych. Pierwsza funkcja. Rodzaj multifrekwencji. Oczywiście rodzaj multifrekwencji jest dostępna tylko wtedy, kiedy na ekranie częstotliwości ustawimy sobie multifrekwencji. Wtedy możemy wybrać rodzaj, wtedy w panelu właściwości detekcyjnych możemy wybrać sobie rodzaj pracy multifrekwencji. W programach plażowych dostępny jest tylko jeden rodzaj pracy, czyli W, wodny. Natomiast w programach polnych i parkowych dostępne są 3 rodzaje pracy multifrekwencji: W, FL i FH. W do gruntów przewodzących, FL do obiektów o niskiej konduktywności, czyli tak naprawdę do małych monetek. Mikroobiektów kolorowych. I mikroobiektów. FH do obiektów wysoko przewodzących, czyli do obiektów dużych. Co najważniejsze i czego często użytkownicy nie rozumieją, zmiana rodzaju multifrekwencji wiąże się z tym, że właściwości detekcyjne detektora zmieniają się radykalnie. Zmienia się zasięg maksymalny, czyli ten w powietrzu, zmienia się skuteczność detekcji obiektów drobnych, obiektów dużych, zmienia się poziom maskowania żelazem, zmienia się skuteczność dyskryminacji, zmienia się wszystko. Uświadomienie sobie tego, że są 3 różne rodzaje multifrekwencji, które zachowują się różnie w różnych sytuacjach, jest kluczem do sukcesu.
Kolejna funkcja. Kolejna funkcja to wspomaganie detekcji obiektów punktowych. Jest to taka nietypowa funkcja, ale ona wynika tak naprawdę z wieloletnich badań i doświadczeń, jak grunt wpływa na detekcję, szczególnie grunt wysoko zmineralizowany wpływa na detekcję obiektów z metali kolorowych, szczególnie tych malutkich, drobnych. I opracowanie tego algorytmu wynika z drugiej jak gdyby części wiedzy, czyli z tego, jak detektor pracuje na obiektach żelaznych w zależności od ich kształtu i położenia. Połączenie, więcej chyba nie będę mówił, bo to nie ma sensu, ale połączenie właśnie wiedzy z tych dwóch jak gdyby troszeczkę minimalnie różnych zagadnień owocuje bardzo ciekawym efektem, który sprawdza się w większości sytuacji praktycznych. Dlatego zaraz zobaczycie film, jakie to ma zastosowanie w terenie i co to daje. Dokładnie. Jeszcze mamy do mówienia funkcję. Filtr żelaza, no to jest funkcja, która po prostu jest jak gdyby znana, analogiczna do innych detektorów. Tutaj możemy sobie regulować, w pracy multifrekwencji oczywiście regulujemy, co detektor ma uznać za obiekt żelazny, co za kolorowy. Jeżeli kopiemy za dużo żelaza, to filtr żelaza podciągamy do góry. Jeżeli teren jest w miarę czysty, śmieci są takiego rodzaju, że nie przeszkadzają nam w kopaniu, to filtr żelaza obniżamy, aby powiększyć skuteczność detekcji drobnych obiektów. W programach plażowych znajdziemy jeszcze jedną funkcję w panelu własności detekcyjnych. Filtr kapsli. Dla leniwych. Dla leniwych. Zapraszamy na filmik. Czary mary, wracamy na śnieg. Worek z czerwoną ziemią. Worek z czerwoną ziemią, którą przywiozłem z miejsca, w którym występują rzymskie denary, bo w tej ziemi występują jakieś związki żelaza lub coś podobnego, co było cenne i potrzebne, żeby to wydobyć. No i tak, i ta ziemia jest o tyle ciekawa, że powoduje pewne zjawisko w stosunku do poszukiwania, przy poszukiwaniu monet. Znaczy ta ziemia jest po prostu... musicie sobie zdawać sprawę z tego, że ta ziemia jest ekstremalna, tak? Ona zawiera naprawdę bardzo, bardzo dużo związków żelaza. Wystarczy bardzo niewielka warstwa tej ziemi, tego bardzo konkretnego, bardzo trudnego gruntu, żeby obiekt, który jest widziany przez detektor jako kolor, zmienił się w żelazo. Mamy denarka, leży sobie, mamy gwoździa, dźwięk na żelazo, dźwięk na kolor. Jakie są ustawienia? Multifrequency Low Conductors. Wspomaganie obiektów punktowych jest na 0. Iron Bias na 15. No to akurat nie ma znaczenia w tym, co w tej chwili pokazujemy, ale wspomaganie obiektów punktowych na 0. Czyli detektor działa w klasyczny sposób. Nasypujemy tej bardzo wybitnie wrednej ziemi. Zobaczymy, czy będzie odpowiednia ilość. Zobaczymy, czy będzie odpowiednia ilość. Jeszcze. Więcej. Jeszcze dołożymy. Już jest dobrze. Już Już jest dobrze. I teraz patrzcie, jakie jest machnij, jeszcze raz. żelazo. Tak, moneta się... Czyli te 5 cm tego naprawdę super wrednego gruntu, ten denarek wciągnęło nam w żelazo. Nie ma detekcji. Ciekawostka, muszę to dołożyć. Często jest tak, że to nie jest, że widać taki grunt, że on jest problematyczny, że on jest czerwony. Często to mogą być zwykłe piaski. Szare, ciemno-szary piach. Tak. Ciemno-szary piach również zawiera bardzo dużą ilość magnetytu. I się można zdziwić. Tak, i teraz gwóźdź żelazo, denarek pod tym wrednym gruntem, żelazo. Wspomaganie obiektów punktowych dajemy na maksa. Kolor. A tu dalej jest żelazo. To jest algorytm oparty na wiedzy, co grunt robi z obiektem, jak grunt obiekty z metali kolorowych wciąga w żelazo, czyli uniemożliwia detekcję, i oparty na wiedzy, jak detektor pracuje na obiektach żelaznych. Jak się połączy tą wiedzę w jedno, to można właśnie zrobić taką rzecz, że denarek, który nie był widziany, jest znowu widziany, wykrywany w kolor, a gwóźdź dalej pozostaje gwoździem.
zmiany, o których teraz słyszeliście, które widzieliście na filmie, to nie są zmiany, które powstają w tydzień czy miesiąc. Takie zmiany to wiele miesięcy, a w tym wypadku można powiedzieć około Prawie roku. rok. Prawie rok ciężkiej pracy. I też trzeba tutaj wytłumaczyć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o soft Datrex, a dlaczego soft Datrexa się nie pojawił? Bo te prace nad wersją NC... No tak, oczywiście, to jest sprawa oczywista. No, trzeba opracować algorytmy, trzeba przeprowadzić badania i dopiero wszystko to zebrane, czyli wiedza i później przeniesienie na praktycznie działające algorytmy, to dopiero teraz może zaowocować tym, że to doświadczenie z wersji NC zostanie przeniesione do Atrexa. No oczywiście z jakimiś tam pewnymi ograniczeniami, bo nie wszystko do Atrexa można przenieść z powodu choćby zakresu częstotliwości. Między innymi zakresu częstotliwości, tak? Dokładnie, dlatego prace nad softem do Atrexa zostały no nie tyle przerwane, co zamrożone, a potem właściwie trzeba było wszystko zmienić, żeby coś naprawdę mocnego i dobrego tam wkomponować. W pewnym sensie tak pewnym sensie, no. powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, moi drodzy widzowie, że prócz tego, że te prace miały miejsce, niezależnie prace też są uskuteczniane, jeżeli chodzi o inne funkcje detektorów. Naprawdę bardzo ciekawe funkcje, jak na przykład... Jak będzie gotowe, to powiemy. W każdym razie badania trwają, prace trwają. Słusznie. Wejście na naprawdę bardzo wysoki poziom zajmuje czas, bo to pewnej wiedzy nie znajdziemy w żadnych książkach. Nikt się nią nie dzieli. Pewną wiedzę trzeba po prostu zdobyć, a żeby ją zdobyć, to trzeba badać. Badać i jeszcze raz badać, przeprowadzać pomiary, badania, obserwacje. Czasami pójdzie się w jakąś ślepą uliczkę, ale z drugiej strony później wraca się na właściwy tor, który przynosi efekt. No i dlatego, co istotne, ten materiał nagrywamy, to jest listopad 2023 rok. Jeżeli ktoś teraz ogląda ten materiał... I mamy na przykład rok 2027, to może się okazać, że Versa ma już dodatkowe funkcje, dodatkowe możliwości i to, co obejrzeliście, jest tylko częścią tego, co możecie w tym detektorze dostać za parę lat. Moi drodzy widzowie, jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem bardzo ciekawego wywiadu, który przeprowadziłem z Arkiem o historii Rutusa, o tym, czym się Arek pasjonuje, jak tworzył detektory, co go w historii interesuje, w poszukiwaniach, to zapraszam na specjalny odcinek. A teraz dziękuję Wam za zobaczenie tego materiału. Dziękuję bardzo. Moi drodzy widzowie, macie pytania, piszcie po prostu lub dzwońcie do mnie na podany numer lub na maila sklepowego. Do znów. Do zobaczenia. Centrum Detektorysty na www.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.